Dzięki, dzięki. Nie, panie DJ-em, powiedz jak mnie słychać. Powiedz, czy mnie słychać, czy mnie widać. Niestety zapomniałem mikrofonu podłączyć. Zobaczymy. Słuchajcie, trochę przesunę. Powiedzcie, czy mnie słychać. Czy mnie słychać, czy mnie widać. Raczej widać to na pewno, ale czy mnie słychać. Dopiero jak będę miał jakąś odpowiedź od was, to... Od was? Aha, dobra, chyba mnie słychać. Z kanału Opsie przyznasz się, będzie DJ-em. Ja źle przeczytałem wcześniej, tak jakby. No widzisz, kanał o psie nie idzie, więc muszę no po prostu działać. Dobra. Czyli tutaj widzę mnie dobrze widać. Słychać mnie też dobrze, co? Powiedzcie, czy mnie dobrze słychać. Ja już tutaj sobie sprawdziłem, ale się wolę upewnić od was. Hej, powiedzcie, czy mnie słychać. Ktoś mi może napisać. - 38 osób. Witajcie wszyscy. 38 osób. Dobra, widzę, że mnie słychać. Widać mnie też oczywiście dobrze, także jest ok. Słuchajcie, ja będę wystawiał płyty sobie na tym live'ie. Oczywiście to nie jest, nie wystawiam tego na Polskę, ale może ktoś będzie po prostu akurat zainteresowany i tak dalej, także możemy się w miarę, w razie czego dogadać na wysyłkę do Polski, ponieważ no, ja nie robię tego do Polski, ale może akurat komuś coś się spodoba i będzie zainteresowany, więc w razie czego możemy się dogadać. Jak będziecie chcieli, to możecie sobie znaleźć na eBayu wszystkie aukcje, które są na eBayu. Jak sobie wpiszecie Viol 1448, tam będą te aukcje. Hej, cześć Milena. Tam będą te aukcje wszystkie, więc w razie czego mówię, mogę zrobić ten wyjątek i wysłać do Polski, ale mówię, to nie jest sprzedażowy live i tak dalej. Ja po prostu patrzę, co mam, ponieważ jak mówię, zakupiłem duży taki zamląg, czyli ten zebranie tych płyt ponad 500, więc no po prostu szukam co jest fajnego i no i staram się to ocenić i wycenić i zobaczyć, czy znajdę coś fajnego. Tutaj na przykład jest Bach, także znany, na pewno znany wszystkim. Mówię, przede wszystkim to jest muzyka klasyczna, jakby ktoś był zainteresowany. Jest muzyka klasyczna, chociaż inne też są. Tutaj są już właśnie takie rarytasy, które zostawiłem sobie, jak tutaj widać. Znaczy może to nie jest aż taki rarytas, ale to są płyty, które najprawdopodobniej sobie zostawię, ponieważ no, są na przykład ta jest nowa. Ta jest całkiem nowa, jest tutaj tylko jakby pękło to opakowanie. No i są tutaj fajne właśnie płyty, które sobie zostawię. Ta jest również nowa, niezapakowana, także zobaczcie jak Niemcy po prostu
no jakie mają rarytaski. Mówię, ja się nie znam na tym kompletnie. Ja się na tym kompletnie nie znam, ale mówię, odpalę się, zobaczę. Zobaczę, może Wam się coś spodoba. Także co? Szukam, dobra, szukamy. Może ktoś będzie ciekawy, na czym się opieram. Na czym się opieram? Opieram się na, gdzie to jest? Na takiej aplikacji, programie. Jest to program zwany dokładnie, nazywa się ten program Discogs. Coś takiego. Discogs to jest taka ikonka, może będzie dobrze widać. No i tam po prostu jest zbiór wszystkich płyt. Można sobie sprawdzić, za ile były sprzedane, czy są rarytasami, czy nie, ale no to Wam wszystko zaraz pokażę. No i oczywiście patrzę na eBayu, prawda? Patrzę również na eBayu. Sprawdzam, jakie są ceny sprzedane, chociaż patrzę, bo tu wiecie, tych płyt jest za dużo, to jest ponad 500 płyt, nie zdążę tego chyba do świąt zrobić, więc no więc po prostu tak jak mówię, tak się próbuję wspomóc tymi dwoma, tym programem, no i po prostu tym drugim, ale może Wy wiecie coś więcej, może Wy będziecie wiedzieli coś więcej, to mi pomożecie, żebym Panie nie sprzedał, żebym nie sprzedał. Dobra, słuchajcie, patrzymy tą płytę, płyta Bacha w dobrym stanie, z którego roku nawet nie wiem, ale wiecie co, sobie tą herbatę odstawię trochę. Płyta Bacha. Jest w folii, ale ona już jest tak oryginalnie. Jest w folii, rok jest tej płyty, nawet nie wiem, nie jest napisane. Nie zawsze jest napisane, nie? No ale zobaczymy, zaraz sprawdzimy sobie w internecie, ile kosztuje ten Bach. I od razu będę robił zdjęcia i będę robił od razu, po prostu ją wyceniał. Słuchajcie. Po prostu ją wyceniał. Jak już widzę, w Niemczech już trochę ich jest. Koszt około 13 euro. 13 euro z wysyłką. Więc to jest płyta w miarę, chyba widzę, że tutaj znana. W Wielkiej Brytanii za 42 euro na przykład. Ale tutaj jeszcze sobie wysortujemy, sfiltrujemy, żeby tylko było na Niemcy. Bo ja robię wysyłkę tutaj w Niemczech. No także wychodzi, że około powiedzmy tam 15 euro. 8, 13. Także ja ją wystawiam chyba za 12 euro. Za 12 euro ją wystawiam. Nie sprawdzam, bo 99% jest po prostu w bardzo dobrym stanie tych płyt. Nie sprawdzam tych płyt. Po prostu wystawiam tak jak jest. Wiecie, to się nie opłaca tak, za przeproszeniem, ale z tego co patrzyłem, to, no to wszystkie już były w miarę w dobrym stanie. Więc nie ma co tutaj, nie ma co się rozdrabniać. Sprawdzam tylko, czy to jest na pewno ta. Tak, to jest na pewno ta. Wystawiam ofertę. Słuchajcie. Stan bardzo dobry. Używana. Oczywiście opis używam normalny. Pisze mi ten AI cały. Wiecie, to jest za dużo pisania. Ktoś jak będzie chciał, ktoś jak będzie zainteresowany, no to po prostu sobie to sprawdzi. Gdzieś tam na internecie. Słuchajcie, trzeba wyczyść kamerę. Robimy zdjęcia 3. Ja robię 3 zdjęcia. Przód, tył. Jedną nawet znalazłem z autografami gdzieś. Więc wystawiam 3. Bach, jakby ktoś był ciekawy. Że tą płytę za 13 euro, jakby ktoś był zainteresowany. 13 euro. Kontynuuj. 13.
I wystawiona. Płyta wystawiona za 13 euro. W razie czego mówię, mogę Wam podać, gdzie to można kupić, jak ktoś jest może z Niemiec na eBayu, ale gdybyście chcieli, mogę również zrobić ewentualnie wysyłkę do Polski. Także tą płytę mam wystawioną. To są te rarytasy. Te płyty sobie wystawione. Dam po prostu tutaj. Już ich mam chyba z 30 wystawionych. Kolejna płyta. Kolejna płyta, ok. Kolejna płyta. Co tutaj mamy? Mozart. Die Zauberflöte. Także tak wygląda płyta. Z drugiej strony. Słuchajcie, ona jest tutaj lekko, ale to wiecie, to można skleić. To można skleić. Zobaczymy. Jest w opakowaniu. W opakowaniu papierowym. Więc podobno to jest dobre. Nie wiem. Nie wiem, nie znam się. Także patrzymy, ile ta płyta jest warta. Słuchajcie, ta płyta chodzi po 13 euro, po 14 euro, po 15, po 19 nawet, 5, 10. Myślę, że za 11 euro, czyli no powiedzmy 45 zł. 45 zł to jak za darmo. Dzień dobry, cześć Olek. Cześć kierownik. A, Rafał, cześć. Panie, płyty wystawiam. Powiedzmy, ile mówiłem? 11 euro, tak? Tak, za 11 euro ją wystawiam. Mozart Zauberflöte, także za 11 euro wystawiamy. O czym kanał? O panie, kanał to jest tutaj przeróżny. I o psie, i o górach, i o gotowaniu, i o sprzedaży. O, tutaj jest dużo. Dużo jest po prostu, dużo tematów. Kondycja. Kondycja dajemy, że excellent. Używana. Dajemy opis. 11 euro. A wiesz, jak była ostatnia płyta Karola Krawczyka? Nie. Nie, panie, ja się nawet nie znam. Nie znam się. Wystawiamy zdjęcia. Mam zrobione? Nie, nie mam zrobionych. Robimy. Słuchajcie, tam przeszkadza mi światło. Także ktoś, kto sprzedawał te płyty, bardzo dbał i to naprawdę miał ktoś bardzo dużą kolekcję tych płyt, bo są w stanie idealnym. Naprawdę są w stanie idealnym. No i po prostu było, za przeproszeniem, szkoda tego nie wziąć. Szeroki content. Dokładnie. Dokładnie jest bardzo duży. Wiecie, o jednym temacie to bym się chyba zanudził. Dlatego jest różnotematyczny. Mówiłem 11 euro, prawda? Tak, 11 euro. 11 euro i oczywiście to już jest z wysyłką tutaj na Niemcy, także widzicie, taka płyta kosztuje no 6 euro. Powiedzmy 5 euro wysyłka około. Zezwalaj na oferty, 11 euro. Wiecie, może akurat komuś coś wpadnie, nie? Płaci sprzedawca 11 euro. Wystaw bez opłat. Fajnie, bo można w Niemczech wystawiać bez żadnej opłaty, jak się jest prywatnym. A wiecie, to jest prywatna kolekcja, więc można wystawić jako prywatna osoba. Także kolejna płyta zrobiona. Także jak widzicie, no jest sama klasyka. Mozart. Mozart. Grandioso seria. 1978.
Czy widać? Widać. 1978. Wiecie, w takiej kolekcji można naprawdę trafić w fajne rarytasy, więc warto każdą płytę po prostu przejrzeć, nie? Warto każdą płytę przejrzeć. Wiem, to jest naprawdę czasochłonne, ale słuchajcie, jak znajdziecie płytę, która jest warta no, kilkaset, nawet kosztują po kilka tysięcy, 9 000 euro również płyty, to są dla osób, którzy po prostu zbierają do swojej kolekcji i po prostu za taką płytę są w stanie dać no naprawdę wiele, nie? Patrzymy Mozarta, Don Giovanni, słuchajcie, używany. Ja też również patrzę, jak nie ma dużo tych płyt. Jak nie ma dużo tych płyt, to po prostu je zostawiam. Skoro to luźna rozmowa, to co mieliście dziś na obiad? Dzisiaj? Panie, nic jeszcze. Panie, jeszcze nic. Ja jeszcze nie jadłem. Rybę tylko zjadłem sobie, a tak nic. No, widzicie. I ta płyta na przykład jest tylko jedna na całe Niemcy. I też ktoś może tylko wystawił i nie ma pojęcia, więc takich płyt też warto sobie na przykład wpisać, nie po zdjęciu. Mozart, Don Giovanni. Don Giovanni. Ani ci, ani ci. Colin Davis. Colin Davis. Ja też fish and chips. 800 gramów ryby za 6 euro. Słuchajcie, tutaj coś jest. Jest jedna płyta za 18 euro, druga płyta za 8 euro, ale to najprawdopodobniej ktoś nie miał pojęcia i wystawił po prostu za 8 euro. Tak, tu jest za 18 euro tylko jedna. Także ta płyta jest za 18 euro. 18, w sumie 22,50 ktoś dał. Zrobimy ją za 19. Grandios Series. Zrobimy ją za 19 euro. Za 19 euro. Słuchajcie, płyty, które kupiłem wszystkie, skąd jesteś? Z Polski czy z Niemiec, panie? Z Polski czy z Niemiec? Bo jak jestem z Polski, to Dolny Śląsk. Plattenzustand. Dajemy, że jest excellent. Ile mówiłem? 8. Dobra, damy za 18 euro. Słuchajcie, robimy zdjęcia. A w Niemczech to jest Bremen, Bremerhaven, okolice. Także północne Niemcy. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Zobaczcie. Ta płyta jest idealna. One nie mają w ogóle rysek, dlatego nawet ich nie sprawdzam. W razie czego przed sprzedażą po prostu sprawdzę jeszcze. Ale no, są w stanie perfekcyjnym. Ten ktoś, kto miał, a miał ich naprawdę dużo, był jakimś fanatykiem wielkim muzyki klasycznej i naprawdę zachował je w niezłym stanie. Więc mówię, jak trafi się jakiś rarytas, to mogę mieć szczęście. Ile za nie mówiłem? 18 euro, prawda? Gotowe. Dajemy ją za 18 euro. Nie zezwalaj na oferty. Słuchajcie, nie lubię ofert, ponieważ trzeba tam się męczyć. Ktoś daje za 2 euro płytę, nie płaci wystaw. A w Niemczech albo nie słuchał, ale nie, wydaje mi się, że na pewno słuchał. Raczej ktoś słuchał, bo no raczej nikt nie zbiera tylko po to, żeby
No żeby po prostu, chociaż może jakiś fanatyk, nie, to by były, wiecie, rarytasy, a tutaj na razie są te takie fajniejsze, te, które tutaj sobie odłożyłem. Ich jest tam z 8, no i mamy kolejną płytę wystawioną, 18 euro. Także widzicie, ja za płytę, za jedną sztukę zapłaciłem 50 centów, jeśli chodzi o jakbym tak przeliczał. 50 centów to jest, wiecie, to jest po prostu Bratysława. To jest po prostu nic. Oto Aebi. Nie znam. Nie znam Oto Aebi, ale płyta wygląda tago. Płyty zawsze są używane, bo musieli je sprawdzić w fabryce. Aj panie. Może tak jest. No ale wiesz, to tak samo jak samochód też już jest używany, bo też sprawdzają, nie? Także tak wygląda. Również jest pięknym tym. Patrzymy. Patrzymy po ile ona chodzi. Słuchajcie, ta tylko 7 euro. 7,50. To się nawet nie opłaca jej wystawiać, panie, bo 5 euro wysyłka. Ale Waltes Family. Damy ją za 7 euro. Używany nowy salony. Powinien je za pół ceny sprzedać. Dokładnie. Podobno tak jest, jak wyjeżdża już z salonu samochód, no to już jest, wiecie, używany, obojętnie ile ma już tam przejechane, nie? Excellent. Za ile mówiłem? Za 7 euro, nie? To tam wystawiamy za 7 euro, jest dosyć znana na serwisie YouTube'owym, tym eBayowym, ale wiecie, może się uda komuś, może ktoś będzie szukał. 7 euro, to jak za darmo. Jest cudowny zapach, nie wiem czy wy lubicie, ale zapach jest to jak starych książek. 7 euro, dobra, panie. Wystawiamy, kontynuuj, cena 7 euro, nie zezwalaj na oferty, ja płacę za wysyłkę, Sanstyges, kontynuuj, wystaw bez opłat. Dobra, mamy kolejną. Słuchajcie, może mi się uda wystawić wszystkie do świąt, także 7 euro. Ta była za 7 euro. To już są takie widzę, mniej znane, bo to jest pewnie Isel Reli, Herman Dick, to pewnie jest na jakimś koncercie Oldenburg. Ale są takie płyty również poszukiwane. Więc warto również sprawdzić, nie? Także również sprawdzamy. Może będziecie świadkami jakiegoś rarytasa. Widzicie, tak jak mówiłem właśnie, to tak jest. Taka płyta kosztuje w Niemczech tutaj około 23 euro. 23 euro. Tu jest za 17 euro, 54 i tak, żeby zrobić konkurencję komuś, no to trzeba ją wystawić za jakieś 16, nie? Za 16 euro ją wystawić i tak również zrobimy. Bo ten widzę pan, który tutaj sprzedaje, on ma 199 928 sprzedanych tych, 99,5% opinii pozytywnych, także może ktoś z Polski kupi, może. Dlatego mówię, wystawiam, chociaż mimo, że na Polskę nie sprzedaję, ale mogę zrobić wyjątek i komuś tam powiedzmy wysłać. Nawet nie wiem, ile kosztuje wysyłka, nie? Także ten pan ma dobre opinie, więc ja też na niego patrzę. Także zrobimy mu konkurencję i wystawimy mu za 16 euro tą płytę.
Także ta płyta 16 euro. Robimy zdjęcia. A gramofon też masz? Tak, tylko że taki nowy. Raczej nowy. Chodzi mi, że taki, wiesz, nie taki stary. No tylko taki nowy, nie? Ale jak to się mówi, podobno ktoś mi tam napisał, że na takim gramofonie jak ja mam się płyty psują, ale ja mówię, ja tak nie słucham tych nowych. Za ile mówiłem? 17 euro, prawda? Tak, 17 euro, gotowe. Kontynuuj. Wystawiamy za 17 euro. Dobra, wystawiona. Nowoczesny na USB. Nie. Ma podłączenie na Bluetooth, ale ja z głośników słucham. Także za 17 euro taka płyta była. Może ktoś będzie chciał, to może dać znać. To się dogadamy i może wyślę do Polski. Słuchajcie, Louis Grant. Nie znam. Ja 99% nie znam. Oprócz Beethovena i jakiegoś tam innego pana. Coś takiego. No nie, zobaczymy. Zobaczymy. Płot wystawiłem. Dobra. Kolejną płytę. Patrzymy. Tego pana nie znam. Ale tacy nieznani mogą być również wartościowi. Widzicie, na przykład takiej płyty nie ma. I to już jest też dobry znak. Z jednej strony, że takiej płyty nie ma, bo może być poszukiwana. Dałoby radę zamontować gramofon w aucie? Nie, chyba nie. Nie, bo to przecież tam jest igła, to by skakało, panie. Galuobet, Galuobet et tambourin. No widzicie, takiej płyty nie... O nie, jest tutaj. Jest tutaj za 15,60 tą płytę można dostać. I też właśnie od tego pana. Za 15,60. Więc my zrobimy tą płytę za 14 euro. Czy to jest Francja? Na pewno Francja. My zrobimy tą płytę za 14 euro. Żeby zrobić panu konkurencję. OK. Kontynuuj. Używana. Gosia, cześć. Cześć Gosia. Słuchaj, wystawiamy płyty. Ile mówiłem za tą płytę? Aha, chyba 12 euro, nie? Już nie pamiętam teraz. Ale to nic. Cena przedmiotu 12. Zaraz zobaczymy sobie jeszcze raz. Nie zezwalaj na oferty. Robimy zdjęcie. Słuchajcie, ona pachnie jak stara książka. Pachnie jak stara książka. Dobra. Miało być 12 euro, prawda? 12 euro.
12 euro, jakby ktoś był ciekawy. Tylko jeszcze zobaczę, czy to na pewno tak, za 12. A nie, ten pan miał za 15, to miałem za 14, miałem wstawić. Sprzedaż. Ja też mam dużo winyli i kasety. O, proszę. No widzisz, to może coś ten. Patrzyłeś swoją kolekcję? Patrzyłeś swoją kolekcję, bo może masz coś bardzo wartościowego, nie? O, płyty winylowe są teraz naprawdę, płyty winylowe są bardzo poszukiwane. Bardzo poszukiwane są. Dla kogoś to jest starość, a dla innego, to wiecie, to jest rarytas. Także panie, sprawdź, może masz coś. No ja znalazłem płytę, która jest 9000 warta, co prawda nie w mojej kolekcji, ale myślałem, że ją mam. Mam winyl Amodaco z 1901 epką prosto z Japonii. O, proszę. Powiem ci, ja się tak nie znam na płytach, także, ale wiem, że te właśnie z Japonii płyty są bardzo wartościowe również. Dobra, tą płytę mamy za 14 euro wystawioną. Wiecie, taka płyta musi znaleźć swojego kupca, nie? To nie jest tak, że kupi ktoś za dzień, za dwa, nie? To może nawet trwać latami. Kolejna płyta. Ein Kind ist uns geboren. Ale to jest jakaś chórowa. Ale jak mówię, takie płyty są też bardzo wartościowe. Sprawdź sobie, bo może tą płytę, którą właśnie masz, to jest właśnie bardzo wartościowa. Ja ostatnio też widziałem za chyba 7000 euro taką płytę z Japonii. No, tak jak mówiłem, zobaczcie, taka płyta kosztuje 15 euro, nie? Tutaj. I mimo, że jest nieznana, 15 euro, no to macie około 60 zł za taką płytę, gdzie ktoś by powiedział, że nie jest nic warta, nie? Także 15 euro. Ja ją wystawiam za 13 euro. Tutaj za 8 jakaś, no za 13 euro ją wystawię. Winyl. Aha, stan. To jest Excellent, dajemy. Za ile mówiłem? 12 euro, nie? Także ładna okładka. Ostatnio sprzedałem winyl zespołu Titan za 150 euro. Ja ci powiem tak, ja sprzedawałem gry, bo ja zajmuję się trochę handlem, tylko właśnie innym. Sprzedawałem gry, które po 350 euro nawet kosztowały. Były to gry na Segę, chyba Segę, albo Mega Saturn, coś takiego. I wysyłałem taką grę, wysyłałem ją aż na drugi koniec świata. Ktoś zrobił wysyłkę, zamówił sobie. Musiałem ją zawieźć do specjalnego punktu. Tam tą grę po prostu wzięli i no i po prostu poszła, nie? 350 euro chyba za nią dałem. Raczej dałem. 350 euro ktoś mi za nią zapłacił. Też bardzo poszukiwana. Także wiecie, w Niemczech jest tak, że dużo osób po prostu nie chce im się, tak jak ja właśnie robię teraz, nie chce im się takich płyt wystawiać, bawić się, bo to jest czasochłonne, nie? To jest czasochłonne, ale mówię, można trafić rarytasa i już nieraz się na tym sprawdziłem, gdzie kupiłem jakiś tam komplet gier za 200 euro, a potrafiłem sprzedać za 1,5 do 2000 euro nawet, nie? I to nie jest żadna ściema, możecie zapytać mojej żony. 12 euro mówiłem, nie? Nie, 14 euro, 13. Nie zezwalaj na opłaty. Ja płacę za wysyłkę. Zobaczymy, może mi się uda również zrobić jakieś kiedyś podsumowanie, ile na tym wyszedłem. Bo tak jak mówię, ja zapłaciłem 250 euro za 500 płyt. 250 euro za 500 płyt. Dobrze zrobiłem? Tak. Ona kosztowała 15, a ja ją wystawiłem za 13. Słuchajcie, mam 42 płyty już wystawione. A gdzie jeszcze 460? Jeszcze 460 płyt. O.
Ta jest, widzicie, tutaj lekko ten, ale to można przejechać klejem, skleić ładnie i nawet nikt nie będzie tego widział. Myślę, że to nie ma aż takiego znaczenia. Chyba że dla kolekcjonera, ale wątpię, to nie jest jakaś kolekcjonerska płyta, także to jest płyta, którą ktoś może będzie w kościele sobie słuchał. Dobra. Aha, to nie tutaj, to tutaj. Berühmte Tanzen, Grossa Meister. Czajkowski, bardzo znany. Czajkowski, nie wiem czy znacie. Bach, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Bizet, Smetana, Brahms. Także tak wygląda. Sprawdzamy na moim portalu. Wyszukaj. Słuchajcie. I to jest właśnie tutaj to. Nie ma tej płyty na Niemcy. Jest płyta tylko francuska, a to jest niemiecka. Więc też ją będzie ciężko znaleźć. A którąś muszę wpisać. No i takiej płyty nie ma. Takiej płyty nie ma, więc z tego względu, że nie mogę jej znaleźć, ja nie wystawiam. Tej płyty nie wystawiam. Tych płyt chyba nikt nie kupuje, bo ja widziałem takich dużo w antykwariacie za parę złotych, szczerze, ale nie wiem, może ktoś kupi. Ja je ogólnie kupiłem to dla siebie, nie kupiłem tego na sprzedaż. Ogólnie, ale jak to się mówi, wystawię je, niech sobie leżą. Wystawię je, niech sobie leżą w antykwariacie, nawet niech leżą 30-40 lat, im się krzywda nie dzieje. Ja mam fajną kolekcję, a wiesz, ktoś może kupi, niech kupi tam powiedzmy 10 osób, ja będę zadowolony z tego względu, że ktoś tą płytę sobie kupił, nie żeby zarobić, nie wiadomo ile, bo to wiecie, no bo to będzie ciężko, nie, bo to są, mówię, to są klasyki, więc takie płyty ciężko sprzedać. Ale nie wolno, wiecie, nie wolno mówić, że nie. Tutaj widzisz, no niby ktoś by powiedział, że takiej płyty się nie sprzeda, no ale jednak ktoś tam wystawioną ją ma i to ktoś, który w Berlinie zajmuje się sprzedażą właśnie płyt winylowych. Więc jeśli on ma wystawioną, to wydaje mi się, że jest szansa co sprzedać, tylko trzeba po prostu dać niższą cenę, nie? Niższą cenę. Jak na przykład ten pan ma za 9, to my dajemy za 8. Mówię, tak jak mówię, to nie jest zrobione, nie robię tego, żeby się na tym dorobić i tak dalej. Po prostu patrzę, może któraś będzie wartościowa, nie? Panie, myszkę tutaj masz w obiektywie. Nie ma co się przejmować. Jak to się mówi, grosz do grosza będzie kokosza. Tamtych gier też by ktoś nie kupił, nie? Tak jak ktoś by patrzył właśnie z takiego punktu widzenia, jak ty piszesz. A jednak, gdzie to właśnie wszyscy mówili, że to stare, że to badziew, a jednak widzisz, sprzedałem, mówię. Gdybym nie sprzedawał takich rzeczy już wcześniej i bym nie miał o tym pojęcia, to bym tego nie robił, ale jakieś tam pojęcie mam. Więc wiem, że mi się to też, że to też się da sprzedać. Zdjęcia. Tylko to mówię, to potrzeba czasu. Idą święta. Ludzie będą kupować dziadkom, babciom. 8 euro. Babciom, dziadkom. Na pewno coś znajdzie. Jak to się mówi, wszystko, każda rzecz ma swojego kupca, nie? Zależy tylko jak to sobie ładnie, jak to wystawisz, jak się z tym obejdziesz. No tak jak widzisz. Dla ciebie może to nie mieć żadnej wartości, a dla kogoś innego może być ta pani z młodości jakąś, nie wiem,
ulubioną flesistką. Jak się nazywa pani, która gra na flecie? Także taka płyta. Ona za 8 euro. Dobra. Słuchajcie, to mamy wystawione. Zaraz wam wyciągnę jeszcze więcej. To już mam wystawione. Zaraz wyciągam inną. Ok, wystawione. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie, to już jest wystawione, nie? Ile ich tutaj jest? Około 50, nie? Także te płyty są wystawione w takim ładnym tym, także dlatego są tak zadbane, bo ktoś je trzymał w suchym miejscu. I całe szczęście. Więc teraz wystawiamy drugą kolekcję, biorę. Słuchajcie, tu będzie Mozart. Tu będzie dużo Mozarta. Chyba wszystko będzie Mozarta. Zobaczcie. Siemka, pozdrawiam i kciuk do góry. Siema, Dawid. Siemka. Panie, ty auto, a ja płyty. Słuchajcie, Mozart. Tu będą same Mozarty najprawdopodobniej. Ładny ten samochód. Ładny ten samochód. Wolfgang Mozart. Ktoś ładnie nawet miał to posegregowane. Mozart. Amadeus. Mozart. Słuchajcie, jest tego. No i co? Szukamy rarytasów. Jak Ci się te BMW podoba? Fajne, tylko tam napisali 27 tysięcy? Czy to błąd? Czy to miało być 27 tysięcy przejechane kilometrów? Bo one chyba kosztują więcej. Czy ona ma już dużo przejechane? Bo ja tak nie obejrzałem jeszcze do końca tego filmu. Ale obejrzę, bo widzisz, na razie się zajmuję czymś takim. Słuchajcie. Patrzymy. Ja sobie chyba tą myszkę odłożę tutaj. O! Patrzymy. I zaraz ocenimy. $9,79. Ta płyta jest za 9 euro. 9,80. Tylko również trzeba patrzeć, czy z tych jest ten sam wydawca. 27 tysięcy euro taniej niż nowa. A moja, co będę kupował, będzie kosztować około 50. No właśnie. Dlatego tam patrzyłem, że 27 tysięcy i coś mi tam nie pasowało. No i widzicie, niby wygląda, że jest taka sama, nie? Ale to nie jest taka sama. Bo jest jakiś inny wydawca i to też jest bardzo ważne. To też jest ważne i widzę, że tego nie ma. Zobaczymy jeszcze raz. Mozart D. Fluten. Quartete. T. No i widzicie, i takie płyty na przykład nie ma. Takie płyty nie ma co wystawiać, jak się nie ma pewności, bo jeśli jej nie ma, to znaczy, że jest albo poszukiwana, albo jest ich po prostu bardzo mało. Także tą płytę również odkładam. Moja będzie połowystawowa, przejechana około 8 tysięcy. Ok, zmykam z żonką, oglądać serial Heweliusz, podobno fajny. O proszę, nie oglądałem i w sumie nie oglądam w ogóle nic. Oprócz YouTube'a, twojego, mojego i innych. Słuchajcie, kolejny Mozart. No ale fajny samochodzik. Kolejny Mozart. Koncert wiolinowy jakiś. Zobaczymy. Na Netflix jest o 3 dni ten serial. A, no właśnie, bo ja mam Netflixa zablokowanego, bo to coś syn musi tam potwierdzić. Bo ja mówię, tak mało oglądam, że bez sensu. O, widzicie? Tu jest Oystrach. Trzeba płacić. Znaczy, taka na przykład płyta kosztuje 30 euro.
30, trzymaj się też, Dawid. 30 euro. Widzicie, jeśli takich płyt będzie więcej, również trzeba patrzeć, który jest numer 3, 4, 5. 3, 4, 5. Dwa razy. Czy tutaj jest dwa razy? Tak, jest dwa razy. 31 euro. Za 17 ktoś tu wystawił za 20. Także wystawimy ją na przykład za 22 euro. Tak, wystawimy ją za 22 euro. Słuchajcie, 22 euro, zapłaciłem za nią 50 centów. Także policzcie sobie, ile to jest zarobku na takiej jednej płycie, nie? 22 euro. 22 euro podzielić przez 0,50, czyli połowa, czyli 44 powinno być, jak dobrze liczę, podzielić przez 0,50, no 44, że widzicie 44, 440% na takiej płycie można zarobić, nie? 22 euro, Sprache Deutsch, na pewno Deutsch, tak, Sprache Deutsch, Excellent, tutaj, także 22 euro za tą płytę. Jakby ktoś był ciekawy, chociaż mówię, do Polski to naprawdę, no chyba że komuś będzie bardzo zależało. Jest w dobrym stanie, w ładnym, niezniszczona. Znaczy, idealnym stan. Fajnie, że kiedyś pakowali właśnie w te papierki. Podobno właśnie nie może być w folii, bo wtedy mogą pleść się robić. Cena 22 euro damy. 22 euro, nie zezwalaj na oferty. Wysyłka. Ja płacę. Wystaw. Piękna. Piękna, piękna, piękna. Naprawdę. Pokażę Wam jeszcze stan. Jest idealna. Naprawdę są zadbane te wszystkie płyty. Że może jakiś nauczyciel tutaj będzie z Polski. Z mojej szkoły powie: panie, a w szkole byłeś taki nygus. A tutaj Mozarta sprzedajesz teraz na live'ie. Ja pozdrawiam panią od muzyki, nawet nie pamiętam jak się nazywa, ale pozdrawiam panią od muzyki. Aneta Lutz chyba się nazywała, moja nauczycielka. Także zobaczcie, taka piękna płyta. Są dwie w środku. Dobra, kolejną. Słuchajcie, znowu Mozart. Znowu Mozart. Znowu Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. Rok nie wiem, który nie zawsze piszę na tych płytach. Ale to nic. Jest jakiś znaczek R, także to może coś znaczyć. Nie wiem. Może ktoś się zna. Co to znaczy taki znaczek R, jak jest na tym? Czy to jest jakaś jakość robiona? No, widzicie? Na przykład. I to jest ten sam wydawca. Macie na przykład tę płytę za 140 funtów. Ta płyta jest warta 140 funtów. $140. Tylko to może być tak, że ktoś sobie wystawił tą płytę za 140 funtów, ale jest ich mało.
tutaj ktoś ma też za 12 euro wystawiony Musical Box Frankfurt. Tylko teraz pytanie, bo ta za 160 funtów ma w środku taką kolorową jakby okładkę, a ta nie ma. Tak, to jest jakaś od innego wydawcy najprawdopodobniej. Także ta może być warta około 10 euro. Na to wychodzi, ale się sprawdzę. Za 18 euro jest wystawiona. Za 18 euro wystawiona, to wystawiamy ją za 16 euro. Dajemy niższą cenę. Mhm, 16 euro. Stan Excellent. Jak widzicie, 16 euro. Tamta była też dużo warta. Zrobiłem to zdjęcie? Nie, nie zrobiłem zdjęcia. €12. Kontynuuję. Dobra, kolejna płyta. Kolejna wystawiona, kolejna płyta Wolfgang Amadeus Mozart. Zobaczmy. Muszę wypuścić kota. Jedź, kitka. Słuchajcie, tu jest za 11 euro jakaś z Wielkiej Brytanii. Wszystko z Wielkiej Brytanii. Zobaczmy sobie w Niemczech. 12, 11. Nie, to nie jest ta, to jest ta. Tak. To będzie za 11 euro. Około. Jak widzicie, 11 euro, więc to też jest przebitka. Przebitka bardzo duża, tylko czy to jest to samo? Tak. 11 euro, czyli damy za 10 euro tą płytę.
A, to jest finkielnówka prawie, że. O, małżonka, cześć, cześć małżonko. Chodź ty pomóż wystawiać pani. 11 euro, tak? Mówiłem 11 euro. Jak aukcja, bo jesteśmy niewtajemniczeni. Żono, to nie aukcja, to tylko pokazuje. Ja wysyłki do Polski nie robię, ale może ktoś będzie zainteresowany, więc wtedy może się ugadamy. 11 euro jest za tą. Ja mówię, ja to robię na niemieckiego eBay. Może ktoś jest tu z Niemiec, to sobie będzie mógł kupić. Żona piesem się zajmuje. 11 euro. Ktoś jakby chciał. Dobra, kolejna. Sam Mozart. Kolejny Mozart. A tam też Mozart. 6 sonatów dla Campbella Flotte, coś tam. Nie znam się. Słuchajcie, patrzymy. O, tu jest za 19 euro lub za 12. Za 12 jest od tego pana właśnie, który się tak zna na tych płytach, więc my zrobimy mu standardowo konkurencję i wystawimy ją za 11. Żeby moja poszła, nie jego. Sprzedaj ten sam przedmiot. Wystawiamy ją za 11 euro. 11 euro. A jutro niedziela. To będziemy słuchać czegoś Będziemy czegoś słuchać. Jak to się mówi? Nie orkiestry, tylko to, co w kościele. A, że? Ach, żona musi iść kuroka, właśnie, bo zaraz będę znowu gotował. To idź pani po kurę. 11 euro, słuchajcie, 11 euro za tą płytkę. Jestem ciekaw, jak w Polsce te płyty stoją ogólnie. Z tego, co ja patrzyłem, 11 euro. Z tego, co ja patrzyłem, to w Polsce dużo, dużo więcej wychodzą niż tutaj w Niemczech właśnie. Te na pewno nie za ciekawie, bo to są niemieckie. Czemu? 11 euro. Mozart za 11 euro wystawiony. Patrzymy. Kolejną płytę. Nie, dziękuję. Tutaj nie. Kolejny Mozart. Same Mozarty. Ktoś miał je bardzo ładnie poukładane. A ja zrobiłem taką rozpierduchę, słuchajcie. Jest Mozart. Tu są dwie płyty. Więc patrzymy. Ile panie Mozart? O! Za 12 euro ma wystawione, także my ją wystawiamy za 11. Jest ta sama Eurodisk, tak. Wystawiamy ją za 11 euro.
są dwie płyty. To ją właściciel źle włożył, ale jest też idealna. Nie ma żadnej rysy. Słuchajcie, ciężej by to było sprzedać, jakby te płyty były w złym stanie, ale że one są w stanie, no naprawdę są idealnym, więc myślę, że nie będzie problemu. Wiecie, takie coś może na przykład szukać jakaś pani nauczyciel ze szkoły. Także to są płyty, mówię, poszukiwane raczej nie wiem, przez osoby, no, które po prostu szukają danego artysty, nie? Znaczy artysty, nie wiem, czy to artysta. Aha, nie zrobiłem jeszcze tego zdjęcia. Nie zrobiłem tego zdjęcia. Tom. 11 euro mówiłem, prawda? Ok, 11 euro za tą płytkę. Puściłbym z gramofonu coś, ale później mi to zablokują, bo prawa autorskie. Wolfgang Amadeus, kolejny. Słuchajcie, to są numery różne. S-Dur, KW 449. Tak naprawdę nawet nie wiem, co to oznacza. Ale no wiecie, no nie na wszystkim człowiek się musi znać. To jest jakiś Francuz najprawdopodobniej, ten, który to dyrygentem był, bo jest tylko na francuskiej, no i tutaj jest za 8, za 15. Dobra, damy to za 14 euro. Tak, damy to za 14 euro tą płytę. A się zdziwicie, jak będzie tutaj jakaś, o zobacz, jaka fajna ta, jak fajnie jest zapakowana. Bardzo fajnie zapakowana. Dlatego może taka cena też jest. 14 euro. Super. Kolejna płyta wystawiona. Kolejną płytą mamy znowu Mozarta. No to są wszystkie Mozarty pewnie. Tak, to są wszystkie, także teraz będą same Mozarty, jakby ktoś był ciekawy. Tylko i wyłącznie Mozarty, Mozarty i Mozarty. Mozart Serenada numer 7, D-dur KV 250, cokolwiek to znaczy. Jest to jakiś znawca w ogóle od płyt.
Tak, teraz tak. No ta płyta widać, że nie jest aż taka popularna. Ten sam wydawca, tak. Damy ją za 10 euro. Niech się, za przeproszeniem jak to się mówi, niech się mieli. Niech się mieli tam w sieci, mówię. Ktoś będzie potrzebował, znajdzie. To może trwać naprawdę długo, miesiącami, ale to nic. Zrobiłem zdjęcia? Nie zrobiłem zdjęć. 9 euro. Panie, wysyłka będzie Cię dłużej kosztowała. Nie, wysyłka chyba kosztuje 5 euro. Ale wiecie, ja mogę sobie to później odliczyć. O, chodzi taki pan tutaj u nas naćpany. Młody, szkoda chłopaka. I zawsze się drze bardzo. Nie wiem, co bierze, ale właśnie go słychać. 9 euro. Robimy tę płytę za 9 euro. Ok. Kolejna. O, ta jaka ładna. Aż się świeci. Również Mozart. Tutaj ten pan ma za 9 euro, za 8,90, no to wystawimy za 8,50. Czy to jest to samo? To same. Tak. Ktoś by się śmiał, że tylko 30-40 centów, ale uwierzcie mi, że Niemcy na to bardzo patrzą i szukają jak najtańsze. Także jak będzie 40 centów taniej, to mam szansę, że ktoś powiedzmy kupi, nie? 8,50 mówiłem za tą płytę. Słuchajcie, nawet jak tych płyt nie sprzedam, to będzie miał syn. Syn w operze śpiewa, więc będzie miał syn te płyty. Ja po prostu szukam i patrzę, czy jest coś wartościowego tam. Chyba że poprzednik po prostu, który mi to sprzedał, już patrzył i się interesował tym, bo też tak może być. Osiem 50, ok. 8,50. Poszła. Kolejna płytka. Kolejna płytka. Tu są chyba nawet dwie. Tu są nawet dwie. Daniel Chorzępa. Słuchajcie, to jest jakiś Polak też tam. Z tyłu jest po polsku napisane. Cześć, Ela Nowak. Słuchajcie, Mozart. Zobaczymy tą płytę.
13, 12, 14, 16, 17. Myślę, że można ją zrobić śmiało za 11 euro. Za 11 euro, tak. Dajemy ją za 11 euro. Tu są dwie płyty w środku jak coś. Także więcej słuchania. Za 11 euro. Płytka wystawiona za 11 euro. Słuchajcie, to jest niecałe 45 zł. Chyba najtańsza płyta kosztuje pewnie z 80 zł w Polsce. 11 euro. Kolejny Mozart. Ładnie wygląda. Sprawdzamy. Michał, siema. Panie, ile to roboty przy tych płytach? Dobrze, że są teraz telefony, więc można szybko zobaczyć co i jak. €11 około. Także można ją wystawić za... Piękna kolekcja, dzięki. Można ją śmiało wystawić za 10 euro. Taką płytę. Także 10 euro to zobaczcie, to jest 10 euro to jest 20-krotność tego, co zapłaciłem. O, może tak. Dajemy excellent. Szukam właśnie, Michał, rarytasu, wiesz? Szukam rarytasu, bo mówię, jak sprzedawałem kiedyś gry, również też kupiłem 42 zł dokładnie. Sprzedawałem kiedyś gry i też ktoś by powiedział, że stare gry, a tam były perełki, po których gdzie wysyłałem później na koniec świata za 350 euro chyba, za 400, za 200, także zarobiłem na tamtych grach dużo, a tych płyt i tak nie przesłucham, a wiesz, wystawię, może komuś się po prostu jeszcze też ktoś poszukuje, chociaż to jest sama klasyka tak naprawdę. To jest sama klasyka, tak. Chociaż są jeszcze inne, ale akurat teraz jest tylko Mozart. Ile mówiłem? 10 euro. 10 euro. A zwłaszcza, że wystawienie jest za darmo tutaj w Niemczech na eBay. Także ja tylko poświęcam na to swój czas. 10 euro bez opłat. Także ja poświęcam tylko swój czas. I godziny, panie, nabijam godziny. Nie, trzeba z drugiej strony włożyć. Coś tam mało miejsca jest. A może tam pieniądze schowane są jeszcze przez pana? A ja tam nie patrzę w ogóle. Może starszy pan tam chował marki jeszcze. Wiecie, też tak może być.
Później sprzedajesz płytę, a tam się okazało, że tam jeszcze pieniądze w środku. Dobra. Ta jest ładna. Kolejna płyta. Sprawdzamy. €13. Ktoś to ma wystawione. Kto to ma? 14. Tu ktoś za 8, to za 14. Z Wielkiej Brytanii za 30. Jak to się mówi, żeby nie być pazernym. Na pewno to jest ta. Tak, żeby nie być pazernym, to za 12 ją wystawimy. Także 12, zobaczcie, to jest 5 dych tylko. Upolowałaś tego kurczaka? Nie, polowałam na razie w piwnicy na szczury, bo kanałowe. A, będziemy szczury kanałowe jeść, żona mówi. Słuchajcie, ja się zaraz przenoszę do kuchni, zaraz będę jeszcze w kuchni działał. Weekend wolny od roboty, tak, no na szczęście. Raczej wolny, no widzisz jak wolny. Ale jak tego nie wystawia, trzeba wystawić przed świętami. Z tego względu, że no, ludzie będą kupywać, wiesz, dla dziadków, dla babci. Więc postanowiłem się wziąć powoli za to. Pozdrowienie dla Violetki. Masz pozdrowienia, żono. Więc wziąłem się za to. No i wystawiam powoli, już mam, nie wiem, z 80 płyt wystawionych. Jedną tą już mam wystawioną, tak. Wystawię ten karton, jeszcze jeden, przyjdzie żona i się przenoszę do kuchni. Słuchajcie, Mozart, Leopold Mozart. Zobaczymy tego pana. Tu na pewno za 40, 21 zaś trzeba oglądać. Aha, no tak, faktycznie. Za 16 euro. Za 16 euro jest ta płyta. No to wystawimy za 14 euro tą samą płytę. Sprzedaj ten sam przedmiot. Tylko ja nie mam, Michał, właśnie tego. Nie mam, wiesz czego. Musiał kombinować z tym, a nie chce mi się. Jak przyjadę do Was, to sobie obejrzę. Ile mówiłem? Za 14 euro, prawda? Wystawiamy tą płytę za 14 euro. Mozart, tyle żeś grał i 14 euro tylko kosztujesz, panie. Słabo grałeś, słabo grałeś. Nie, słuchajcie, to nie są oczywiście oryginalne płyty od niego, tylko to są... Ktoś po prostu grał jego utwory później. Ja mówiłem 14 euro, nie? Bardzo dobry stan. Bardzo dobry stan tych płyt. To było to? To.
Dobra. Kolejna. Kolejna płyta. Również Mozarta. Nie, spokojnie, Michał. Spoko. Ja sobie ogarnę to tylko nie wiem kiedy. Słuchajcie, ten kosztuje. Jest to ten sam? Tak, ten sam. Tylko że jest różnica, bo to jest po niemiecku i po angielsku. To też jest różnica. Tutaj jest. Za 10 euro można wystawić. Po 11 chodzi. Wystawiamy ją za 10 euro. Z ten angielski komentarz, może napisy zadziałały. No na pewno gdzieś to poszło dalej. Mi też ktoś pisał w moich komentarzach, filmach chyba z Włoch i ktoś też skądś daleka, już nie pamiętam skąd dokładnie, ale też to poszło gdzieś daleko. Więc uważam, że takie właśnie komentarze, pisanie i tak dalej po angielsku to jest dobre. Dobra, dajemy 10 euro za tą płytę. Nie za dużo, nie za mało. Niech ktoś z sąsiadów wkurza. Ok. Kolejna płyta, ale kogoś nie, też również Mozart. Również Mozart. Który rok płyty nie wiadomo. Ten Łepek ma kanał na YouTubie. Panie, napisz, żeby nas popchnął dalej. Trzy w dół, same lajki. I 3 w dół, i tu jakiś lajk jakiegoś Indianina po hiszpańsku. Chciałam Ci pytać właśnie, co ludzie robią i jak się patrzy, dam tam. Kolejny lajk. Ta płyta nie jest aż tak warta. Za tą płytę krzyczymy 9 euro. No nie ma, było wcześniej dużo. Było dużo wcześniej. Gdzieś około 80 było na samym początku. Dosyć długi czas. Bo to nie jest temat taki dla tych. To jest, wiesz, to się musi ktoś tym interesować, nie? Ktoś się musi interesować płytami winylowymi, także to musi trafić do kogoś, no, do kogoś, kto po prostu słucha płyt albo szuka. My też z kolegą później uczyliśmy kąpać Horsta, no i robiłem zakupy w Aldim.
No a ja dzisiaj w sumie cały dzień wystawiam. 9 euro. Ale zaraz kończę, że ona przyjdzie i do kuchni zmykam. Zmykam do kuchni, rosół będzie gotowany. Słuchajcie, ta płyta za 9 euro wystawiona. Zostały mi tylko tyle. Wystawiam te i kończę na dzisiaj. Kolejny Mozart. Zaraz wstawię shorta. No to jestem ciekaw, co tam wstawisz. 10,33. No to dajemy pana za 10 euro. Plattenzustand. Jak za darmo, za dychę, jak za darmo. Nawet niech leży w domu. Za 50 lat będzie może miała swoją wartość. Słuchajcie, tą płytę mówiłem za ile? Za 9 euro. €9. Poszła. Trzeba do środka zaglądać, bo może kasiura być. 9 euro. Kolejna. Kolejna pana Mozarta. Słuchajcie, ta płyta z Japonii nawet jest. Z Japonii, z Wielkiej Brytanii. Jest tutaj jedna chyba tylko w Niemczech. Jest jedna w Niemczech, ale widzę, że nie ma takiej tej za 10 euro. Wystawiamy ją za 10 euro. W ogóle widać, panie? Co tu wystawiasz? Widać. Ok. $10 euro. Poszła kolejny Mozart. Zostały 4 płyty.
Zostały 4 płyty. Znaczy 4 płyty, które dzisiaj będę wystawiał najprawdopodobniej. A resztę po prostu następnego razu. Z Wielkiej Brytanii na przykład. Tej płyty nie ma tutaj w Niemczech. Widzę. Ale wpiszemy ją. Daniel Barenboim. Barenboim. Mozart. Nieraz tak lepiej znaleźć. Nie, to jest numer. Tu jest jakaś. Dobra, ale to nie jest ta. Nie mogę znaleźć tej płyty. Jeszcze raz. Dobra, tu coś jest. Czyli za 10 euro można ją sprzedać też. €10. Kolejna. Made in Germany. Z którego roku? Nie ma napisane z którego roku. Można za 12 euro wystawić, z tego co widzę. Za 12 euro. Aha. Tylko muszę od kogoś innego tutaj. Dobrze, że nie muszę tego wszystkiego wpisywać. Vinyl. Very good, very good. Ok.
Grand Prix. To może być coś fajnego. ...1976. 1976, też ta płyta ma 50 lat. 50-letnia płyta. Tu ktoś ma tą płytę za 65 euro aż. Ale może kogoś poniosła fantazja, chyba tak. Chyba kogoś Eurodis Germany. LP Signet, coś tutaj jest. Aha, z tego względu, że jest podpis jakiegoś tam. Ale nie ma jakiejś tam wartości, czyli za 11 euro. A mam jedną z podpisem. Mam jedną i tam chyba całego zespołu. Czyli tą płytę za 11 euro wystawiamy. Jak widzicie, większość 10-11 euro tych wszystkich płyt. Ale jak mówię, może się jeszcze znaleźć jakiś rarytas, który ma swoją wartość. Ja walczę do końca. 11 euro. Dobra, kolejna. To jest chyba ostatnia, którą dzisiaj będę wystawiał, bo tam jeszcze, no naprawdę tych płyt mam dużo. Mam tych płyt bardzo dużo. A jeszcze muszę mieć dzisiaj weekend dla siebie. No, widzicie, taka płyta. No, 15 euro, około 12 euro. Tutaj ktoś ma za 12, no to wystawimy ją za 11 euro. Winyl 11 euro. Dobra, poszła chyba ostatnia. Słuchajcie, muszę zobaczyć. A może jeszcze, a wiecie co? Chyba jeszcze. A i tak żona idzie do sklepu. No to zostało ich jeszcze. Będę już miał 2 opakowania zrobione. Ach, dawaj jeszcze te. Zrobimy jeszcze te płyty. Już będę miał zrobione. Zaraz wam powiem, ile wystawiłem. Ile wystawiłem już tych płyt. Płyty mam wystawione 63 płyty. A gdzie do 500? 63 płyty. Oglądał ktoś? Widzicie? Już były oglądane. O, tutaj
Już ktoś oglądał, tutaj ktoś oglądał 3 razy, 2 razy Mozarta. Tutaj wyświetlenie, jedno wyświetlenie. Także widzicie, to, że płyta jest, jak to powiedzieć, że płyta jest, powiedzmy, tam klasyczna muzyka i tak dalej, to nie znaczy, że taka płyta jest niewarta. Nawet jeśli ją sprzedam za 5 euro, to i tak na tym zarobię stokrotnie. Stokrotnie, ponieważ płyta mi wyniosła każda jedna 50 centów. Także 100% zarobku, tak? Nie, co ty gadasz? 500. Panie, mylisz się. Panie, mylisz się. Jeżeli... Tak, jeśli ją sprzedam za 5 euro, no to mam 100% zarobku na takiej płycie. No nieważne. Dobra, słuchajcie, patrzymy kolejną płytę. Nie, 1000-krotność, co ty mówisz? Wiecie co, już się zamotałem. Jeśli zarobię na takiej płycie 10 euro, a ja za nią dałem 50 centów, to jest 20-krotność. No właśnie, czyli 20-krotność zarobku. Słuchajcie, kolejna. Mamy piękną Mozarta płytę. Kolejny Mozart. Już patrzymy. Taka płyta 14, 10, około 10 euro. Około 10 euro. Słuchajcie, ważne to jest też, jaki wydawca. Czyli nie jesteśmy zachłanni. Dajemy tą płytę za 10 euro. - 27 osób. Witam wszystkich. 27 osób. Ile mówiłem za tą płytę? 10 euro. Za tą płytę Mozarta 10 euro. W pięknym stanie jest. Idealna. Dobra. Wystawiona. Nie wiem, czemu jedne pasują tak, jak się wkłada, ale jak już się wkłada tak, to już ciężko pasują. Chyba jest większe to opakowanie w środku. Znaczy to opakowanie papierowe. Słuchajcie, 10 euro. 10 euro za pana Mozarta. Tutaj jakaś Anna Sophie Muta i Riccardo Muti. Sprawdzamy. Sprawdzamy kolejną płytę. €10, 19, 15, 11, 11. No, można tam, tylko to jest jakaś DMM. Filharmonia numer 4. Tak, można ją za 10 euro wystawić również. W zasadzie może sprzedaję jakieś te wartościowe, bo się nie znam na tym. Dobra, panie. Trudno. Uczysz się, uczysz. Nie wiem, czy zauważyliście, ale każda jedna jest w tej tutce takiej.
10 euro. Bez opłaty. 10 euro. Poszła. Ładny stan. Ładny stan. Made in Germany. Ta jaka ładna, zobaczcie jaka fikuśna. Jak kiedyś oglądało się Dobranocki, to tak człowiek sobie wyobrażał wieczór właśnie. No. No dobra, zobaczymy. Za 20, za 10, za 9. Deutsche Grammophon Vinyl. Deutsche Grammophon, tak, to jest to samo. A to można ją za 9 euro wystawić, bo tu ktoś ma 9,20. Słuchajcie, 9,20 to jest nic. To jest 36 zł. Co panie Patryk 14? Dobra, ta płyta idzie za 9 euro. To już mi nawet podpowiada eBay. €9. Poszła. Piękna, piękna, piękne opakowanie ma. Kolejna. Koncert für Flöte und Harfe. Też bardzo ładna. Zobaczcie, nawet nie jest ani zagięta, ani nic. No jest wszystkie rogi fajnie całe. Ale mi bateria padnie akurat. Padnie bateria, to podładuję się i do kuchni zmykam. Słuchajcie, tą płytę... O! Myślałem, że 279. Tej płyty w ogóle nie ma prawie, że. Z tego co widzę. I ona jest za 20 euro aż. Tutaj ktoś sprzedaje Buy Shop, Schallplatten Shop. 18 euro. Czyli widzicie, 18 euro plus wysyłka. Czyli damy tą płytę za 17 euro wystawię. Wystawię tą płytę za 17 euro. €17. Ja robię tak zdjęcia, ponieważ dużo ludzi lubi widzieć, jak wygląda płyta albo jak jest przechowywana. Ile mówiłem za tą płytę? 17 euro. €17. 17 euro, tylko i wyłącznie.
Dobrze panie żeś ten patrzył? Tak, 17 euro. Druga, kolejna. Zobaczcie jaka ładna niebieska. Ale piękny kolor ma ta płyta, znaczy to opakowanie. O, i to jest, widzicie, to jest dowód na to, że taka płyta może być dużo warta. Bo na przykład tej płyty nie mogę znaleźć teraz. I teraz szukamy ją Kegel po nazwie Cytat Trio Mozart. Tej płyty nie mogę znaleźć. W związku z tym, że jej nie mogę znaleźć, to tą płytę zostawiam, ponieważ może się okazać, że ta płyta jest trochę więcej warta i dlatego jej nie ma. A jak jej nie ma, to mnie to bardzo cieszy, bo ja sobie później na spokojnie jeszcze ją sprawdzę. Tu już zobaczcie, już mam tyle tych płyt, które uważam, że są warte coś, a zwłaszcza, że są również nowe i jeszcze zapakowane, także taka płyta jeszcze bardziej jest wartościowa. Kolejne. Nie wiem, komuś się może to wydawać, że wiecie, że to badziew śmieci. No nie, niestety tak. Raczej niestety tak nie jest. Szukamy tej płyty. No. Ta płyta już jest 16 euro, 15 euro. 16. No to damy ją za 13 euro. Za 13 euro, żeby wiecie, w miarę szybko sprzedać i jeszcze na tym dobrze wyjść. €13. Jak się szybko sprzeda, to trzeba jeszcze później sprawdzić, czy aby faktycznie człowiek nie zrobił błędu w wystawianiu. Ja zawsze tak robię w miarę. Bo jeśli ktoś zobaczy, że to jest świeże ogłoszenie i kupi szybko, to znaczy, że jest bardzo wartościowa najprawdopodobniej. Już mi się to nieraz sprawdziło. Wiecie, ona teraz musi się przemielić, nie? Ja ją tak wystawiam, żeby ona się teraz przemieliła w sieci. Tak, no, za 13 euro. Kolejna, również Mozart. Sam Mozart będzie tutaj. Dzisiaj sam Mozart. Słuchajcie, o, widzicie? Tutaj ktoś. Tylko jest napisane, że Signiet. Tutaj jest ta płyta za 49 euro aż, ale chyba z tego względu, że jest podpisana. Tak, ta nie jest podpisana. Ta nie jest podpisana, więc ona kosztuje 13 euro, więc damy ją za 12 euro. Tylko pytanie, tak, za 12 euro. Tu jest za 15. No.
12 euro. Wystawiamy tę płytę. O, jenoś. Muszę znaleźć tak, żeby nie wpisywać tego. Mozart Ray Divinus. Dobra, tutaj jest. O, tu jeszcze zobaczcie, jest jakiś. Jest jeszcze jakaś dedykacja dla kogoś. Widać? Widać, nie? Ale wydaje mi się, że to jest ten właściciel tych płyt, Hildbury Hanek. 12 euro. Aha, a ja zrobiłem zdjęcia, tak. Może ta dedykacja jest coś warta. €12. Bez negocjacji. Dobra. Serenade Bedur. Kolejna płyteczka. Chyba już podobną ten widziałem gdzieś. Chociaż ja ostatnio widziałem nawet płytę za 9 000 u siebie. A jednak się okazało, że jej nie ma, słuchajcie. Nie wiem, jak ja to widziałem. Chyba chciałem to widzieć. €15, 11, 14, 23. A, myślę, że trzeba ją za 11 euro dać. Za 11 euro. I słuchajcie, dużo już osób po prostu wchodzi na moje ogłoszenia, widziałem. Czekać tylko, kiedy ktoś kupi. Jest to bardzo czasochłonne, naprawdę. Słuchajcie, 500 płyt wystawić. Ja myślę, że tak z tydzień czasu, jakbym tak codziennie robił. Bo jest ich masakra. Jest ich masakra dużo. Dużo. Ale wiecie, bez pracy nie ma kołaczy, nie? Mówię, ja jeszcze cały czas liczę na to, że będzie tam po prostu rarytas jakiś. Może się łudzę. Ale jedynie co mogę stracić, to mogę stracić tylko swój czas dzisiejszy. A i tak czekam, aż żona kurę przyniesie. I tak czekam, aż żona przyniesie kurę. Będę gotował zaraz. Dobra. Aha, to mamy. Dobrze wystawiłem? Tak, za 11 euro. No, jak widzicie, kolejna dycha. Tu jest piękna. Tylko tutaj odchodzi kawałek ten, ale to nic. Najważniejsze, żeby środek był. Zawsze opakowanie można gdzieś kupić sobie od kogoś. A płyta jak jest porysowana, już takich nie ma, to ciężko, nie? Ale to jest ładna. Eine kleine Nachtmusik, Posthorn Serenade. No zobaczymy,
ile to jest warte. Zobaczymy, ile to jest warte. No, wychodzi na to, że około 10-11 euro, nie? 10-11 euro. No, ale dychę mieć, a nie mieć. 6, 10, 11. No to wystawiamy to za 10 euro. Wystawiamy to za 10 euro i niech sobie idzie. Niech ktoś inny korzysta również. Ja mówię, zostawiam sobie te, które tutaj mam. Tutaj, które widzicie, kawałek. Te sobie zostawiam na razie. Syn mówił, żeby nie sprzedawać. Panie, a co ja będę robił z tym? Niech komuś służą. Niech komuś służą jeszcze. To nawet może ktoś potrzebować, wiecie, do jakichś wystąpień, jakiejś wystawy, jak są. Także dużo osób takiego czegoś szuka jeszcze. Więc to mówię, to nie jest powiedziane, że to musi osoba jakaś zwykła taka z ulicy kupić, no ale może jeszcze ktoś kupić. No ktoś, nie wiem, kto wystawia jakąś od Mozarta coś tam, czy jakieś obrazy, czy coś, nie? Wszystko ma swojego klienta. Na wszystko jest klient. To był Mozart, tak. Ile mówiłem? 11 euro? Dobra, nawet jak zrobisz błąd, to się nic nie stanie. Przecież to wystawiasz sobie, nie komuś. Więc błędy możesz popełniać. Ok. Ta poszła również, znaczy poszła. Wystawiona, nie? Tutaj. Nie rozumiem tylko, o co chodzi te symfonie i G-moll, C-dur, to na pewno chodzi o... O, proszę. Zobaczcie. Nie wszystkie płyty są, właśnie nie wiem, od czego to zależy. Nie wszystkie płyty są w papierowym, tylko również są w takich foliach. Nie wiem, od czego to zależy. Ale niektóre są w foliach. Ładna. Widać, że jest stara również. To są lata 70., 60. też gdzieś widziałem i 80. i tak wzwyż. Nie ma żadnych nowych płyt. Tu jest za 13, tu jest za 11, tu jest za 10. O, to jest to samo, to samo. Wystawiamy ją za 10 euro. Wystawiamy za 10 euro. Wiecie, fajne jest to, że ja mogę wystawić sobie, to mnie w ogóle nic nie kosztuje. Nic mnie to nie kosztuje, takie wystawienie. Tak jest na eBayu. Nie wiem od sprzedaży, czy od sprzedaży też jest, bo jak sprzedajesz swoją kolekcję, czy swoje rzeczy, to po prostu nie płaci się za to żadnej prowizji, nie? A zdjęć chyba nie zrobiłeś. Nie płaci się za to żadnych prowizji, więc to jest fajne. W niemieckim eBayu. Nie wiem, jak jest na polskim Allegro, ale na pewno się jakąś prowizję płaci, nie? Jako firma wtedy się płaci od sprzedaży. Chyba, że się coś zmieniło. Ale to zobaczymy, jak sprzedam. Najpierw trzeba sprzedać, a dopiero później myśleć. Nawet jak jakaś tam prowizja będzie, to wiecie. Każdy chce zarobić na czymś, nie? No tak to działa. To było za 10 euro. 10 euro. Dobra. O, jaka ta jest piękna. Zobaczcie. Zobaczcie tą płytę. Nie wiem, z którego jest roku.
No, dużo nie jest warte. 9 euro. 9,30, więc żeby coś na tym zarobić, to trzeba wystawić ją chociaż za 9 euro. Widzicie. Nie wszystko jest wartościowe, nie? Nie wszystko ma taką wartość, jaką byśmy myśleli albo byśmy chcieli. No niestety niektóre kosztują śmieszne pieniądze. Myślę, że na polskim Allegro byłoby mi to też łatwiej, lepiej sprzedać. Z tego względu, że no w Polsce jeszcze są takie przedmioty. O, tutaj jest coś. Są takie przedmioty jak muzyka. Tutaj chyba w Niemczech tego nie ma. A wiem, że tam panie nauczycielki na pewno takich płyt poszukują. Dajemy tę płytę za 10 euro. Ok, za 10 euro. Słuchajcie, jak już jesteście, to możecie polubić mojego live'a, jak sobie wyjdziecie. Także może ponieśmy to dalej. Już weszło na mojego live'a 6000 osób, odkąd go prowadzę, także dużo. Poszło, dobra. Wystawiona kolejna. Kolejny Mozart. Concertante Sinfonien. Ładna łososiowa. Łososiowe pudełeczko, opakowanie. €12, 10 euro, 11 euro. No to trzeba za 9 euro ją wystawić. Trzeba tę płytę za 9 euro wystawić, żeby się sprzedała. To nawet słuchajcie, jak ktoś szuka jak ma jakąś, nie wiem, restaurację zrobioną w takim stylu, to też dużo osób właśnie takich płyt szuka, żeby wiecie, w tle sobie gdzieś tam puścić. O, znaczy tu jeszcze nawet jest ten. Takie rzeczy też są ważne, jak się wystawia. Bo to wszystko jest, wiecie, oryginalne, nie? Już nie pamiętam, za ile mówiłem, że ją trzeba wystawić, ale zaraz sobie zobaczę. Nie zezwolę, chyba 10 euro mówiłem. Nie, 9 euro mówiłem chyba. Słuchajcie, za 9 euro. Nie wiem, czy to jest dedykacja, chyba to ktoś sobie sam podpisywał te płyty. Tu jest również napisane. Albo może to, od kogo kupiłem, to był jakiś nauczyciel muzyki. Jestem ciekaw. Jestem ciekaw. Dobra, kolejną. Mozart również. Też również około 9 euro. 8,85. No to damy 8,70. 8. Zróbmy 9 euro za tą płytę. Bez tych groszy.
9 euro mówiłem, prawda? 9 euro, tak. Dobra. O, ta pod spodem jaka fajna, słuchajcie, chyba pierwszy sobie tą zobaczę. W ogóle jaka jest gruba, to jest jakaś... Ej, to jest coś innego. Słuchajcie, to jest całkiem jakaś inna płyta, nie wiem czy są jakieś rodzaje tych płyt jeszcze inne. Strasznie jest gruba ta płyta. Bardzo gruba. Myślałem, że są dwie w środku, a to nie. Ej, ta płyta może być w kupę siana warta, chociaż jest bardzo gruba. Jakby to były dwie płyty. Nie no, to jest... Muszę ją sprawdzić, słuchajcie. Może być niesamowicie warta. Albo... Który to w ogóle jest rok tej płyty? Szkoda, że nie ma napisane, który to jest rok, ale słuchajcie, poczekajcie, sprawdzimy. Wydaje mi się, że to może być coś... To może być coś fajnego. No, tej płyty nie ma. Słuchajcie, tej płyty nie ma. Bardzo dobrze, że jej nie ma. Jeszcze wpiszemy ją inaczej. Mozart. Symfonie. Suprabhon. Suprabhon. Nie mogę tej płyty znaleźć. Słuchajcie, jak jej nie mogę znaleźć, to bardzo dobry znak. To jest bardzo dobry znak, żeby ją zostawić. Tu jest napisane, że to jest 1700 rok, ale wątpię, że ta płyta, chociaż jest bardzo ciężka. Jak ja mogę sprawdzić, słuchajcie? Zobaczę jeszcze, czy mogę, czy może Google znajdzie. Albo czat. Właśnie, sprawdzimy czat. Pomożesz mi znaleźć tą płytę? Zobaczymy, co nam powie czat GPD, bo tej płyty nie mogę znaleźć. Teraz zobaczymy, co napisze. O, nie mogę jej znaleźć na eBayu. Nie mogę jej znaleźć na eBayu. To bardzo dobrze, że jej nie mogę znaleźć. Płyta Mozarta, Symfonia Pracka, czyli Wolfgang Amadeusz. Co trzeba upewnić, znaleźć detale. Numer katalogowy na oddaniu, na przykład 1103 inny w katalogu jednego ze sklepów wskazanego. Katalogowy. Rok wydania i wersja Monstereo. Nie, to nie jest to. Tak, znajdź dokładnie tą płytę gdzieś na serwisie sprzedażowym. Zobaczymy, słuchajcie, fajna płyta się trafiła. Fajna się płyta trafiła. Ja od razu poczułem, że jest bardzo ciężka. Jest całkiem inna niż te wszystkie, które sprawdzam. Więc zaraz zobaczymy, co nam powie. Nie mogę znaleźć, z którego roku jest ta płyta. Najprawdopodobniej na płycie też nie ma napisane. Chyba że gdzieś jest, a ja tego nie wiem. W ogóle jest napisane Allegro, ale to nie jest te Allegro. Ale ta płyta
Na razie nigdzie. Nie. Słuchajcie, tą płytę zostawiam. Zostawiam z tego względu, że jej nie mogę znaleźć i to bardzo dobrze, że jej nie mogę znaleźć. Bardzo dobrze, że jej nie mogę znaleźć. Tak to właśnie powinno wyglądać. Trzeba na to poświęcić więcej czasu. Więc teraz bierzemy się za kolejną płytę. Bierzemy się za kolejną płytę. To myślę, że to też będzie okolice tam tych 10 euro, nie? No tak jak mówiłem, 7, 10, 9, 9, tu jest 11, to jest, to jest to samo, nie, bo jest inne wydanie, tutaj by trzeba było, Harmonia Mundi, tak, to jest ta sama, ona kosztuje za 9 euro, można ją wystawić. Wystawiamy za 9 euro tą płytę, ale tamta się chyba trafiła, wiecie co? Tamta się chyba trafiła. To jest 75 rok tej płyty. Mówię, to są wszystko lata 80. 70, 80. Chyba jedna mi się trafiła gdzieś tam też taka fajna. €9 za tą płytę. Dobra, 9 euro. Widzicie, 50 płyt już jest 500 euro, nie? Jakby nie patrzeć. Kolejna płyta. Coś takiego tym razem. Słuchajcie, nikt nic nie komentuje, czy mi się zacięło? Chyba nikt nic nie komentuje, to nic. Każdy czeka na tą jedyną, która wpadnie. No, może być, że nie wpadnie. Ale jak znajdę jakąś taką wartościową, to Wam zrobię posta. Tu jest za 12 euro. No, to można ją za 10 euro też wystawić. Tak, za 10 euro. ’79 rok. Płyty. Zrobiłem zdjęcia? Nie, nie zrobiłem zdjęcia. 10 euro. Ok, poszła. Sechs Salzburga Symfonien, czyli symfonia 79 rok najprawdopodobniej to jest taka. ’79 rok.
Szukamy. No i to jest też ładna cena. 16. Około 16 euro. Tu jest ktoś za 12 ma, ale to jest inna. Ta kosztuje około 16 euro. Tak. Czyli wystawimy ją za 14 euro. Dobrze patrzysz? 160, tak. Za 14 euro wystawiamy. Fajnie. 4 euro więcej na płycie niż na tamtych. 14 euro. €14. Słuchajcie. Panie, poczekaj z 10 lat będziesz. A, to są w ogóle dwie płyty. To są w ogóle dwie płyty. Czyli za 14 euro. Dlatego jest droższa. Ja się tylko zastanawiam, jak to działa. Ja sobie nie mogę wyobrazić, jak to działa, że to z gramofonu przynosi się taki dźwięk. To jest coś niesamowitego. Słuchajcie, próbowałem testować, jak słychać pod Bluetooth, jak się połączyłem, a jak słuchać na głośnikach. Naprawdę jest 100 razy lepszy głos z głośników niż z Bluetooth. To czuć i nawet moja małżonka mówiła, że słyszy właśnie te inne dźwięki, że słychać te inne dźwięki na głośnikach. Na głośnikach normalnie takich, wiecie, kablowych, nie? Nie wiem, jak to się mówi, analogowe czy cyfrowe, nie wiem. Słuchajcie, kolejna, ta jest też bardzo ładna. Aha, bo to chyba już wiem, dobra. To są chyba w ogóle właśnie dwie takie. No, to są dwie, które... tą, co widziałem tutaj, tą drugą, to jest ta. Tak, to jest druga. To jest druga jakby część. Czyli to można za 11 euro też wystawić. Nie zawsze mógłbym to wystawić jako razem, ale no, ktoś po prostu może szukać tylko tej jednej, nie? Więc to jest też fajny plus taki, że jak wystawia się płyty, no to że pojedynczo, a ktoś jak będzie chciał komplet, no to sobie po prostu skompletuje, nie? Także ta kosztuje 11 euro. Tą dajemy za 11 euro, robimy zdjęcie. Bardzo ktoś miał poukładane to. Już nie będzie tak poukładane. Ale ktoś bardzo przykładał do muzyki uwagę. Wszystko było nawet tytułami poustawiane. Było, ale już nie jest. Może kiedyś będę miał czas, to sobie poukładam. Czyli to mówiłem za 11 euro, prawda? Dobra. Tu są też dwie płyty w środku, jak coś. I ostatnia, i chyba ostatnia na dzisiaj. Chyba tak, chyba to będzie ostatnia na dzisiaj. Muszę sobie coś zostawić na jutro albo pojutrze. Słuchajcie, taka. Telefunken. Ładnie pachnie. Także zobaczmy ostatnią płytę. I chyba będziemy kończyć.
Aha, ja wystawiłem. Poczekajcie, bo ja się trochę zamotałem. 80 płyt mam wystawionych już. Tak, wystawione to mam. Mam już 80 płyt wystawionych. Zostało jeszcze 420. No to nie ma tam jakiejś super wartości. Telefunkę za 11 euro można ją wystawić. A to ktoś ogląda i tam znalazł rarytasy i teraz na eBaya kupi za śmieszne pieniądze. Nie, żartuję. Nawet jeśli to będzie miał szczęście, 11 euro. Ok. Słuchajcie, ostatnia to była płyta. To była ostatnia płyta. Kontynuuj. Kontynuuj. Tak, to była ostatnia płyta. Czyli nie ostatnia z mojej kolekcji, ale ostatnia, którą właśnie o tym mówiłem, którą dzisiaj wystawiam. Bardzo ciężko wchodzi. Jest normalnie na styk zrobiona. Ok. Słuchajcie, z rarytasów, jak mówiłem, to są te płyty. To są te płyty, które na chwilę obecną albo zostają w mojej kolekcji, albo po prostu jeszcze poszukam coś o nich, bo ich nie mogę znaleźć. Może Wam pokażę, nie mogę ich po prostu znaleźć na serwisie, a jak ich nie mogę znaleźć, to znaczy, że albo ich nie ma, albo są po prostu wartościowe, że ich już nie ma, nie? Także to są takie płyty, które no na razie nie wylądują na serwis. Pokażę Wam tak szybko. To jest w ogóle nowa w opakowaniu. Ta jest również nowa w opakowaniu. Mimo że to jest lekko otwarta, ale jest nowiutka. Także to też jest. To jest w ogóle bajka. Też nie ma z tą okładką, także to też jest fajne. Nigdzie. Ta, co mówiłem, ta musi być wartościowa, bo jej w ogóle nigdzie nie ma. Tej również nie ma. Ciężko mi ją znaleźć. Albo po prostu nikt jej nie wystawił. Może być też, że nie jest warta nic. Ale wiecie. O, także to są te płyty, które zostawiam, które mają wartość. Które mają dosyć dobrą wartość. No i mówię, dwie są całkiem nowe, niezapakowane, także wartość ich wzrasta. Co dziś gotujesz? Rosół, panie, będzie. Będę rosół gotował. Będę rosół gotował. Teraz wkładam te dwie, już mam dwa opakowania zrobione. Wkładam te płyty i idę zaraz do kuchni, bo zaraz żona przyjdzie. Także będziemy widzieć się w kuchni. Dziękuję, że byliście. Było Was dużo. Razem było Was 7000 osób, także jest to fajny wynik. 7000 osób. Byłem z Wami od 17, także 2,5 godziny mi to zajęło. Słuchajcie, 2,5 godziny i wystawiłem płyt. Tylko że już wcześniej wystawiałem nie na live'ie. Jeszcze nie włączyłem live'a. Mam wystawionych płyt. Słuchajcie, 80, jeszcze 420. Jeszcze 420 płyt. Możecie zobaczyć sobie na moich shortach. Jest tam pokazane, ile tych płyt jest. Także zresztą widzicie na miniaturce też. No jest roboty przy tym. Jak 7000
Jak jest 37 osób? Tak, 7000 razem. 7000 razem. 35 osób jest teraz na transmisji. 7000 osób razem było przez cały film. Przez całą transmisję. No, także co? Idę. Następny tydzień chyba znowu będę wystawiał. Też zrobię takiego live'a. Nie będzie mi się nudzić. Wy sobie popatrzycie, może coś znajdziecie dla siebie. Jakby ktoś był ciekawy, to może znaleźć. Napiszę wam tutaj, jak możecie znaleźć mnie na eBayu. Jak piszecie sobie tu wam napisałem. Jak piszecie sobie Wiol 1440 osób, tam znajdziecie wszystkie te aukcje. Mówię, to są aukcje tylko na Niemcy, ale jakby ktoś chciał, to może napisać tam prywatnie, to tam mogę zorganizować tą wysyłkę na Polskę. Nie robię tego z tego względu, że no po prostu nie wiem, czy w Polsce ktoś będzie chciał, ale wydaje mi się, że tak, ale to bardziej mówię prywatnie, jak ktoś będzie chciał, niech sobie wejdzie, zobaczy tutaj na tego mojego eBaya i jak coś, to możemy się dogadać, tam wysyłkę, zobaczę ile kosztuje, ale chyba dużo nie wiem, 10 euro może, tak mi się wydaje, bo taka płyta chyba łatwo ją spakować. No, dobra, kończę. Trzymajcie się, dzięki za 7000 wyświetleń. Trzymajcie się, miłego weekendu. Ja piję herbatę, ogarniam tutaj temat i idę do kuchni, bo zaraz przyjdą kurczaki, będę rosół gotował. Także widzimy się na kolejnym live'ie, gdzieś może za godzinę, za pół. Trzymajcie się, do następnego razu. No. Pijany znowu? Nie jestem pijany, panie. Jak znowu? Dlaczego znowu, panie? Kiedy mnie pijanego widziałeś? Ja pijany już nie byłem. Z pół roku. No, tak, kończę. Dobra, cześć.